polecam bardzo właśnie wycieczkę do Wilna, ponieważ no... Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj znowu skomentujemy sobie coś z serii Eurovision A Little Bit More. I dziś zareaguję na piosenkę Tavo Akys, ale w wersji chóralnej. Dorime, interrimo ad appare dorime. Przypomnę Wam też o tym, żebyście zostawili subskrypcję, łapki w górę, a tymczasem nie przedłużając już bardziej tego wstępu, myślę, że przejdziemy sobie do właśnie sedna. Jeśli chodzi o tę serię Eurovision A Little Bit More, no to ja już jedną piosenkę właśnie z tamtej serii skomentowałam. I tak jak mówiłam właśnie w tamtym pierwszym filmie z tej serii, jeżeli jest taki content na kanale eurowizyjnym, no to dlaczego z niego nie skorzystać? Są tam bardzo ciekawe wykonania, różne inne piosenki artystów tegorocznej Eurowizji. Można skorzystać, można sobie razem obejrzeć, zareagować, skomentować. Może się także czymś zaskoczyć. To jest oczywiście mój wybór subiektywny, powtórzę Wam to jeszcze raz i przypomnę, jeżeli ktoś nie oglądał mojej reakcji na Karari Arbeit, że wybieram tutaj te piosenki i te wykonania właśnie z tej serii A Little Bit More, tak względem siebie, po prostu te, które mi się podobają, te, które są najbardziej zaskakujące. Na pewno nie skomentuję z tej serii wszystkich tych piosenek, ponieważ jest tego bardzo dużo. Ale dzisiaj do skomentowania i do mojej reakcji wybrałam sobie wersję chóralną piosenki Tavo Akys. Dlaczego wybrałam tę piosenkę? Ponieważ Katarzis i Tavo Akys bardzo lubię. Uważam, że to jest świetna propozycja, świetna znowu, kolejny rok z rzędu Litwa, ale także dlatego, że ta wersja po prostu... Ja Wam jeszcze nie powiem. Nie powiem Wam jeszcze, co ja myślę, zobaczycie za chwilkę. A także dlatego, że powiem Wam, że ta wersja jest ciekawa. Nie mogę Wam jeszcze powiedzieć, co ja o niej myślę, ale jeżeli nie widzieliście jeszcze tego występu i tego filmu właśnie z tą wersją tej piosenki, no to możecie się trochę zaskoczyć. I słuchajcie, przejdźmy sobie już do tej reakcji, nie czekajmy dłużej, ponieważ myślę, że tutaj już nic więcej nie trzeba dodawać. Zaproszę Was zatem serdecznie na moją reakcję na Tavo Akys wersja Kościół. Wow. Boże, ten klimat, ale slay. Ale to gniecie. Ten klimat, ta piosenka, w ogóle to wykonanie... Wow. Ten utwór właśnie mam wrażenie, że jest taki plastyczny pod takim względem, że tego typu klimaty i tego typu wykonania właśnie takie z chórem mega tu pasują. Wiecie co? Ja nie wiem, czy to nie jest lepsze od oryginału. Ej, wyobrażacie sobie to na Eurowizji w takiej wersji? Tylko chór musiałby być z taśmy, nie? No bo za dużo osób nie może być na scenie. Nie, no to miażdży. To miażdży, ludzie. Ja tego już słuchałam, ale za każdym razem to jest chyba jeszcze mocniejsze. Nie no, mocne. Powiem Wam, że to jest mistrzostwo. O, prawie aż sobie laptopa wypieprzyłam z wrażenia. Wow. No, ja jestem rozgnieciona i rozmaślona. To było wow. To było wow. Ja lubię takie klimaty, lubię kiedy coś jest emocjonalne bardzo, ale jednocześnie też kiedy jest mocne, kiedy jest takie konkretne. I tu wydaje mi się, że te warunki zostały spełnione idealnie wręcz. Ja muszę Wam powiedzieć, że to chyba na mnie zrobiło nawet większe wrażenie niż ta wersja oryginalna, która jedzie na Eurowizję, pomimo że jak najbardziej ta oryginalna wersja tego utworu, Tavo Akys, która na Eurowizji zostanie wykonana w maju, jest po prostu zajebista, ale to jest wow. To jest wow. Wydaje mi się, że nawet taka wersja właśnie z chórem, z tym obrazem takim mrocznym,
to jeszcze bardziej oddaje te emocje, które w tej piosence są zawarte. Mi osobiście od razu przypomniała się sytuacja, jak byłam w Wilnie. I pamiętam to w ogóle do dzisiaj, nie wiem dlaczego, znaczy może dlatego, że zrobiło to na mnie takie wrażenie, że będąc w Wilnie zwiedzałam sobie tam różne rzeczy i jako, że ja lubię architekturę, w sensie nie mówię, że jestem jakimś freakiem, który zna się na tym niesamowicie, ale lubię sobie po prostu popatrzeć na takie różne architektoniczne cudeńka, to chodząc sobie po Wilnie zwiedzałam sobie też kościoły, ponieważ tam jest zazwyczaj bardzo dużo takiej architektury na bardzo wysokim poziomie, zresztą nie tylko w Wilnie, ale ogólnie ta architektura sakralna zazwyczaj jest taka bardzo dopracowana i jeżeli chcemy zobaczyć jakieś przepiękne rzeźby, płaskorzeźby, ornamenty, to zazwyczaj w kościołach jest tego najwięcej. I właśnie pamiętam, jak weszłam sobie raz do jakiegoś kościoła, randomowo tak w Wilnie, ten kościół wyglądał tak mrocznie i właśnie też taka mroczna muzyka tam dobiegała z niego i w sensie ja nie mówię, że to było Tavoakys. To było 6 lat temu, jak ja byłam w Wilnie, no to Tavoakys jeszcze nawet pewnie nie było w planach rodziców, żeby je stworzyć. Ale to jest właśnie to, co ja wtedy czułam. Czułam dosłownie to samo teraz, podczas słuchania tego. Ogólnie polecam Wilno, jeżeli chcecie gdzieś jechać na parę dni i zobaczyć coś bardzo ciekawego, to polecam bardzo właśnie wycieczkę do Wilna, ponieważ jest blisko, więc nie zmęczycie się podróżą i też miasto jest na tyle kompaktowe, że można je spokojnie zwiedzić na własną rękę. Natomiast wracając do tej piosenki, uważam, że świetne wykonanie, zrobiło to na mnie naprawdę spore wrażenie. Tak jak już wspomniałam, nie wiem, czy to nawet nie jest lepsze właśnie niż ta wersja oryginalna. Świetny pomysł, świetny klimat. Ogólnie ten obraz też był taki spójny, tam wszystko było jakby idealnie dopasowane do siebie i naprawdę podobało mi się to bardzo. I dlatego też uważam, że ta seria Eurovision A Little Bit More jest mega ciekawa, bo właśnie tego typu perełki możemy tam znaleźć. Oraz takie perełki tutaj. A jeżeli jesteśmy już przy perełkach, to myślę, że jest spora szansa na to, że jeszcze jakiś film z tej serii Eurovision A Little Bit More się na kanale u mnie pojawi. W sensie jakaś reakcja. Nie chcę Wam tego obiecywać na 100%, że to będzie i że na pewno jeszcze coś z tego skomentuję, bo nie wiem, jak mi się rozłożą czasowo te filmy, które planuję zrobić w najbliższym czasie. Natomiast jak najbardziej jest szansa, że coś jeszcze z tego ruszę, coś jeszcze wybiorę. W ogóle dajcie mi znać, bo się teraz zaczęłam zastanawiać, bo niektórzy z tych artystów właśnie w ramach tej serii robią jakby Więcej niż jedno zwierzę. jedno wykonanie albo jeden filmik. I na przykład dajcie mi znać, czy jak już komentowałam z tej serii Kai albo Katarzys, to czy na przykład dublować i mogę zrobić jeszcze coś jakby z tej serii z nimi, czy może coś innego zupełnie wziąć? Dajcie znać, co o tym myślicie. A tymczasem ja będę się już z Wami żegnała i dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Obowiązkowo napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tej wersji Tavoakys. Czy Wam się podoba, czy może niekoniecznie. Czy może też uważacie tak jak ja, że jest jeszcze lepsza od oryginału? Przypominam też o subskrypcjach, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, Wy się nie śmiejcie. Przypominam też o łapkach w górę, no bo łapki w ogóle są fajne. Kocie łapki, łapki w górę, to są bardzo urocze sprawy. Z mojej strony to jest już wszystko. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.